Witaj w tej lekcji, dzięki której dowiesz się, jak możesz bardzo szybko i bezpiecznie zainstalować najlepszy, najnowszy sterownik do karty graficznej, biorąc pod uwagę system Windows. I co możesz w tym kierunku wykonać? Zobacz, wystarczy, że przejdziesz sobie na sam dół tutaj i w miejsce, gdzie można wpisać wyszukiwane słowa, wpisujesz chociażby urządzenia, może tak, urządzeń. I zobacz, pojawia się w panelu sterowania coś takiego jak menadżer urządzeń. Możemy więc sobie przejść do tego miejsca i teraz zapoznajemy się z wszelkimi urządzeniami, które znajdują się na naszym urządzeniu. Mowa tutaj o pewnych aparatach, klawiaturach, komputerze czy też procesorze, modemie, monitorach, myszka i wiele innych. I my chcemy skupić się tutaj na karcie graficznej, więc wybieramy odnośnik, który dotyczy karty graficznej. Jeżeli masz tutaj dostępny w języku angielskim, no to też musisz szukać pod nazwą Graphic Card i wtedy też bez problemu uda Ci się znaleźć. No i zobacz, to co możemy zrobić, to po prostu kliknąć dwukrotnie na tą naszą kartę graficzną i wtedy otwiera się kolejne okienko. Można przejść do ustawień dotyczących sterownika, a następnie aktualizuj sterownik. No i zobacz, jest możliwość wybrania dwóch opcji, czyli wyszukaj automatycznie sterowniki. Musimy oczywiście mieć podłączenie do internetu i wtedy bez problemu Windows sam wyszuka najnowszy sterownik z bezpiecznego miejsca i jeżeli wykryje, że taki mógłby gdzieś być, to nas o tym poinformuje i będziemy mogli go od razu zainstalować. No ale zobaczmy, gdy ja wybieram sobie tę opcję, to i tak u mnie pojawi się informacja, że mam zainstalowany już najnowszy sterownik. No ale zobacz, tak się nie stało. Widzę, że gdzieś tam doszło do wynalezienia jakiegoś jeszcze nowszego sterownika. Został on od razu zainstalowany i ta karta graficzna będzie mogła działać znacznie lepiej. I zobacz, że otrzymałem takie odpowiednie powiadomienie, że jest możliwość zainstalowania sterownika, ale muszę zapewnić dostęp, czyli pojawiła się zapora Windows Defender, która dobrze, że działa, ale tutaj wiem, o co chodzi, ja sam aktualizuję sterowniki, więc jest to w pełni bezpieczne, więc mogę zezwalać na dostęp. I zobacz, że na samym końcu pojawia się informacja, że system Windows pomyślnie zaktualizował sterowniki do tego urządzenia, czyli do tej karty graficznej. Mogę więc wtedy zamknąć, tutaj też zamknąć. No i udało mi się zaktualizować. Ale chcę Ci powiedzieć, że nie jest to jedyna opcja. Jeżeli chcesz w inny sposób zaktualizować sterowniki, bądź może korzystać z innego systemu operacyjnego, nie Windows 10, ale też jakiegoś innego, to zobacz, że jest tutaj pewne rozwiązanie. Polega ono na tym, że starasz się zapamiętywać dokładnie nazwę swojej karty graficznej, czyli tutaj tą nazwę staram się zapamiętać. Chyba nie będę mieć możliwości gdzieś szybkiego jej skopiowania. Jedynie tutaj zobaczmy. O, jest tutaj możliwość skopiowania tej wartości. I to, co teraz muszę wpisać do przeglądarki, to po prostu drivers, a następnie udało mi się wkleić nazwę tej mojej karty graficznej. No i też mogę zaznaczyć system operacyjny, z którego korzystam. Czyli na przykład Windows 10. Oczywiście masz tutaj dostęp do wielu przeróżnych stron i pewne z nich mogą okazać się bezpieczne, ale oczywiście najlepiej jest skorzystać ze strony producenta. Więc tutaj moglibyśmy się skupić na producencie NVIDIA. No i zobaczmy, tam będziemy mogli odszukać te pewne sterowniki. I są one już idealnie dopasowane do mojej karty graficznej. Jeżeli chcesz przejść przez proces ustalenia swojej karty, to możesz po prostu kliknąć tutaj na sterowniki, a następnie wybrać tutaj, że interesują Cię sterowniki do Twojej konkretnej karty graficznej. Czyli ja na przykład zdecydowałbym się na to zaznaczenie NVS. Następnie wybrał tą opcję. Windows 10, 64, język polski, szukaj. No i dzięki temu miałbym możliwość też dość szybkiego wyszukania. Wystarczy wtedy pobrać. I oczywiście po pobraniu wystarczy też zainstalować. Oczywiście może być też tak, że posiadasz inne sterowniki, nie NVIDIA, ale na przykład kartę graficzną typu AMD, Radeon bądź inne.
No to zobacz, też możesz wpisać drivers AMD i przejść do strony producenta. Tam znajduje się support, który pozwala na wyszukanie idealnych sterowników do danej karty graficznej. Więc można tutaj wyszukać sobie sterowniki dotyczące karty graficznej. Możemy też wpisać jakiś nasz konkretny produkt i też będziemy w stanie go wyszukać. No i zobaczmy, powiedzmy, że dla tej karty graficznej szukamy. Tutaj akceptujemy pliki i mamy. Teraz wybieramy tutaj Submit. I zobacz, że te sterowniki są dopasowane już do różnych systemów operacyjnych, więc powiedzmy, że mamy najnowszego Windowsa 11, no to instalujemy i wybieramy tutaj pobierz. Oczywiście może być tak, że jeszcze korzystamy z Windowsa 10, co jest na przykład w moim wypadku, więc wybrałbym tą wersję 10 64 bit, ale nie mam na tą chwilę karty graficznej AMD tego typu, ale już wiesz, na czym to polega. Więc poza tym, że możesz samodzielnie zaktualizować sterownik z menadżera urządzeń na swoim komputerze, to również masz możliwość wykorzystania takich stron producenta kart graficznych jak AMD czy też Nvidia i tam znaleźć te odpowiednie sterowniki, pobrać i następnie zainstalować na swoim urządzeniu. Mam nadzieję, że te wyjaśnienia okazały się dla Ciebie przydatne. Jeżeli tak, to będę wdzięczny za pewien komentarz, łapkę. Pamiętaj, że gdy masz pewne pytania, to również możesz je zostawić w komentarzu, a ja chętnie udzielę Tobie odpowiedzi. Do zobaczenia, będą pojawiać się nowe materiały i mam nadzieję, że bardzo się Tobie przydadzą. Cześć!